Witamy w kolejnym odcinku Publikacji przy kawie. Przy mikrofonach Ania i Tomek. Drogie koleżanki i drodzy koledzy fizjoterapeuci, zapaszcie dobrą kawę, bo dziś wchodzimy głęboko w świat obiektywnej analizy ruchu. Zastanowimy się wspólnie, jak przenieść takie precyzyjne laboratorium biomechaniczne prosto do naszego gabinetu. I co ważne, zrobimy to bez wydawania milionów na te wielkie, skomplikowane systemy wizyjne. Dokładnie. Omówimy dzisiaj przełomowe podejście, które zostało zaprezentowane w publikacji z czasopisma Sensors. Badacze w pewnym sensie odczarowują tam złą sławę akcelerometrów w tej naszej analizie chodu. Wiesz, wydaje mi się, że musimy zacząć od samego początku, czyli od nakreślenia tła. Kiedy wysyłamy pacjenta do takiego klasycznego, stacjonarnego laboratorium, mamy ten złoty standard. Kamery, odblaski i wbudowane w podłogę platformy mierzące siły reakcji podłoża. No tak, z tym, że z punktu widzenia praktyki to środowisko jest niezwykle sztuczne. Autorzy publikacji bardzo celnie punktują te ograniczenia. Platformy pomiarowe mają często wymiary zaledwie 60 na 60 centymetrów. I tu się zaczyna kłopot kliniczny, prawda? Wyobraźmy sobie pacjenta, który stara się w taką platformę idealnie trafić stopą. On od razu opuszcza wzrok, usztywnia odcinek szyjny kręgosłupa i z miejsca zmienia się u niego napięcie całej taśmy mięśniowej. Jasne, ten naturalny, swobodny chód, który chcemy ocenić, po prostu znika w ułamku sekundy. Zgadza się. Zmienia się pochylenie miednicy, no a za tym idzie cała kinematyka kończyn dolnych. Zbieramy gigantyczne ilości danych za olbrzymie pieniądze, ale analizujemy ruch, który jest całkowicie sfabrykowany przez sam fakt bycia obserwowanym. Rejestrować zaledwie 1, może 2 pełne kroki. Dlatego badacze relacjonują dotychczasowe próby wyjścia z laboratorium prosto do klinik. O, czyli szukali alternatyw już wcześniej. Co było na tapecie? Głównie elastyczne goniometry. Takie, które przykleja się bezpośrednio nad stawem, na przykład nad kolanem. Zaletą jest to, że dają one fizyczny, bezpośredni odczyt zgięcia dzięki odkształceniom czujnika. Brzmi nieźle, ale domyślam się, że gabinet fizjoterapeutyczny to jest środowisko dość brutalne dla takiego sprzętu. I badacze zauważają dokładnie to samo. Uważają, że te urządzenia są stanowczo zbyt delikatne do codziennej, intensywnej pracy. Kolano zgina się u nas tysiące razy w ciągu dnia. Aha, czyli te elastyczne taśmy po prostu tracą swoje właściwości od ciągłego rozciągania, a delikatne kable pewnie pękają. Przejście na bezprzewodowe czujniki inercyjne. No i tu przechodzimy do głównego założenia omawianego badania. Autorzy z Uniwersytetu w Belgradzie przetestowali metodę opartą absolutnie wyłącznie na akcelerometrach. Czekaj, całkowicie zrezygnowali z żyroskopów i magnetometrów. Tak, z całkowitym ich pominięciem. A przecież do tej pory uważano je w analizie ruchu za, konieczność. Wiesz, to jest potężne wyzwanie technologiczne. Akcelerometry mają jedną bardzo niebezpieczną cechę. Mają ogromną tendencję do tak zwanego dryfu. Czyli tego błędu narastającego w czasie. Właśnie. Zobacz, żeby z przyspieszenia układ wyliczył, o ile stopni zgięło się kolano pacjenta, komputer musi wykonać skomplikowaną operację matematyczną, czyli podwójne całkowanie przyspieszenia. Brzmi skomplikowanie. Dlaczego to podwójne całkowanie tak mocno psuje nam ten rzetelny pomiar? Bo układ najpierw liczy prędkość kończyny, a potem z prędkości próbuje zgadnąć pokonany dystans. I każdy najdrobniejszy szum z czujnika, np. mikroskopijne drżenie mięśni albo zwykłe uderzenie piętą o podłogę, wchodzi do tego równania. Całkowanie po prostu sumuje te błędy z każdą milisekundą. Aha, czyli po chwili system pokazuje kompletne bzdury, prawda? No tak, błąd rośnie wręcz lawinowo. Po kilku sekundach chodu na ekranie widzisz, że stopa pacjenta znajduje się 10 metrów pod powierzchnią ziemi, mimo że ten człowiek stoi tuż obok ciebie w gabinecie. Dlatego właśnie zawsze musieliśmy ratować się prądożernymi żyroskopami. No i tu autorzy wkraczają z niezwykle eleganckim rozwiązaniem tego problemu. Zastosowali układ 2 bardzo małych akcelerometrów umieszczonych na jednym sztywnym pręcie. Na sztywnym pręcie? Okej. Tak, i wykorzystali specjalny algorytm filtrowania sygnałów, co po prostu na poziomie fizyki i geometrii omija potrzeby tego całego podwójnego całkowania. Genialne w swojej prostocie. Jak to działa w praktyce na kończynie? Algorytm po prostu odejmuje jeden sygnał od drugiego.
Kiedy cała noga pacjenta przesuwa się w przód w przestrzeni, oba czujniki rejestrują to samo przyspieszenie. Po odjęciu wynik to absolutne zero. Aha, czyli ruch liniowy całego ciała jest bezpowrotnie wymazany. A co w momencie, gdy udo zaczyna się obracać wokół stawu biodrowego? Wtedy ten pręt wykonuje ruch po łuku. Czujnik znajdujący się bliżej kolana przemieszcza się po większym promieniu, więc rejestruje inne przyspieszenie niż ten umieszczony wyżej. Analizując wyłącznie tę różnicę, badaczom udaje się czysto wyizolować samo przyspieszenie kątowe. To jest fascynujące. Wiesz co, ten sposób izolowania czystego sygnału od razu kojarzy mi się z jednym z najważniejszych pojęć w naszej dziedzinie, mianowicie z mechanotransdukcją. O, ciekawe powiązanie. Rozwiń to proszę. Wyobraźmy sobie nasze tkanki, komórki chrząstki stawowej albo struktury tkanki kostnej. Tam bodziec mechaniczny jest czysto i niezwykle precyzyjnie zamieniany na sygnał komórkowy, który potem napędza adaptację i leczenie. Jasne, ale tkanki są poddawane wielu różnym siłom, nie tylko tym pożądanym. No właśnie. Mamy stałe ciśnienie atmosferyczne, drgania środowiskowe, schodzenia po twardym, pulsacje z nacień krwionośnych. Gdyby komórki kostne reagowały przebudową na każdy taki szum z otoczenia, nasz układ szkieletowy by zwariował. Komórka musi mieć swój własny filtr, tak jak ten algorytm w badaniu. Dokładnie tak to działa. Sieć cytoszkieletu filtruje te wszystkie hałasy i reaguje precyzyjnie tylko i wyłącznie na ukierunkowane, pożądane bodźce rozciągające z odciążenia osiowego. Narzędzie z Belgrawu, izolując czysty ruch obrotowy i ignorując globalny szum grawitacji, wykonuje matematyczną wersję naszej biologicznej mechanotransdukcji. Pięknie to ująłeś. Myślę, że teraz warto płynnie przenieść ciężar naszej dyskusji na twardą praktykę gabinetową, żebyśmy wiedzieli, w jakich dokładnie warunkach ten system zadziała u pacjentów. Zdecydowanie. Musimy podać trochę konkretnych parametrów. Jak duże to w ogóle jest urządzenie? Wymiary całego pojedynczego węzła, na którym jest płytka z tymi dwoma czujnikami, to zaledwie 70 na 25 na 15 mm. To są dwa 12-bitowe, cyfrowe akcelerometry. Czyli de facto to jest wielkość małego markera do tablicy. A jak to wygląda pod kątem masy? Zaledwie 27 gramów. Częstotliwość próbkowania ustalono na 100 Hz, ale uwaga, kluczowy dla algorytmu jest dystans między tymi dwoma akcelerometrami na płytce, wynosi on równy 55 mm. Ta waga jest absolutnie priorytetowa dla jakości analizy. Jak doczepimy 27 gramów do nogi, to w ogóle nie zaburzymy naturalnego momentu bezwładności w fazie wymachu kończyny. Pacjent nawet nie wie, że jest mierzony. Zgadza się. Jeśli chodzi o sam montaż, to przypina się to równolegle do osi segmentu na bocznej stronie uda, podudzia i na stopie. Także to jest sprzęt. A co z konkretną grupą docelową, dla której to zaprojektowano? Kto się kwalifikuje do takiego badania? Badacze wykazali, że system działa u osób, które są zdolne do utrzymania chociażby umiarkowanie rytmicznego chodu. Parametry testowe na bieżni były precyzyjnie dawkowane. Od jakich prędkości zaczynali analizę? Zaczynano od 0,15 metra na sekundę, co jest naprawdę wolnym tempem, i zwiększano tę prędkość co 0,05, aż do maksymalnie 2 metrów na sekundę. Warto odnotować, że pierwszy i ostatni krok z każdej zarejestrowanej próby był konsekwentnie odrzucany z analizy. To odrzucanie ma ogromny sens. Inicjacja chodu to przecież wytrącenie środka ciężkości. To zupełnie inna bajka biomechaniczna. Ale wracając do tego wymogu rytmicznego chodu i wyższych prędkości, z punktu widzenia neurofizjologii opiera się to na rekrutacji jednostek motorycznych. Czyli mówimy tu o odpowiedniej aktywacji mięśni w czasie kroku? Zgadza się. Żeby czujnik wychwycił to przyspieszenie kątowe, o którym rozmawialiśmy, pacjent musi generować płynną siłę. Zgodnie z tym prawem rekrutacji jednostek motorycznych, im wyższe zapotrzebowanie na dynamikę, tym płynniej układ nerwowy załącza szybko kurczliwe włókna mięśniowe. Jasne. Faza ostrego przyspieszenia na początku wymachu i mocne hamowanie przed uderzeniem o ziemię, tak. Dokładnie to generuje ten wyraźny, ostry impuls dla algorytmu. Natomiast jeśli wpuścimy do gabinetu kogoś, kto potwornie powoli, szura stopami po podłożu, ten płynny wzorzec rekrutacji ulega drastycznemu zatarciu. Różnica sygnałów robi się tak mała, że urządzenie wariuje. Czyli to bardzo wolne tempo faktycznie dyskwalifikuje rzetelność.
A skoro mowa o wymogach, jest jeszcze jeden absolutnie najważniejszy klinicznie warunek w tym protokole pomiarowym. Słucham z ciekawością, o co chodzi. Zanim pacjent w ogóle ruszy z miejsca, musi stać całkowicie nieruchomo, w pionie, przez minimum 2 sekundy. Badacze mocno to podkreślają. 2 sekundy całkowitego bezruchu. Wiesz co, dla zdrowej osoby to brzmi jak żart, ale w klinice, no powiedzmy sobie szczerze. Prawda, pacjent z ostrą przepukliną krążka międzykręgowego nie ustoi bez ruchu, będzie bez przerwy przestępował z nogi na nogę. Dokładnie, cały czas odciąża tę bolącą stronę. Dlaczego autorzy nie mogli po prostu obejść tego w oprogramowaniu? Dlaczego te 2 sekundy są tak sztywne? Bo te 2 sekundy to tak zwana faza autokalibracji. Akcelerometry działają wtedy jak inklinometry, czyli mierzą wektor grawitacji i ustalają sobie swój punkt zero. Jeśli pacjent się kiwnie, system uznaje ten ruch za pion i cała dalsza matematyka idzie do kosza. Aha, czyli tworzą sobie taki absolutny punkt odniesienia. To jest idealna analogia do naszej neuroplastyczności. W jakim sensie? Nasz własny układ nerwowy też potrzebuje takiego punktu kalibracji. Żeby sprawnie nawigować, potrzebuje stabilnego bodźca aferentnego sygnału z receptorów czucia głębokiego czy wzroku. Ten stabilny punkt pozwala mu tworzyć nowe mapy w korze mózgowej. Jak zabierzesz mu ten punkt, układ nerwowy szuka oparcia na ślepo. Fantastyczne porównanie. Ale dobrze, przejdźmy do twardych dowodów. Jak te małe czujniki poradziły sobie w starciu z klasycznym goniometrem? No właśnie. Ocalała nam ta kluczowa precyzja danych, bez której nie zrobimy kroku w gabinecie. Zdecydowanie ocalała. Autorzy wykazali średni poziom statystyki, który wręcz imponuje. Współczynnik korelacji Pearsona dla stawu kolanowego osiągnął ponad 0,97. Prawie 1, czyli idealne nałożenie wykresów. Niesamowite. A jak było na stawie skokowym? Dla stawu skokowego wynik wyniósł solidne ponad 0,85. Co więcej, błąd średniokwadratowy, ten znany z publikacji jako RMSE, utrzymywał się w granicach 5 stopni. 5 stopni? Tylko tyle? Tak, i to dla szerokiego przedziału częstotliwości chodu od 0,35 do 1,15 Hz. Badacze zaznaczają, że ten wynik perfekcyjnie mieści się w normach Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego dla rzetelnej oceny klinicznej. Wiesz, osiągnąć błąd rzędu 5 stopni na dynamicznie poruszającej się kończynie, bez fizycznego przypinania ramion goniometru do osi stawu, to jest wynik klinicznie fenomenalny. Zwykły, ręczny odczyt w gabinecie jest obarczony często większym błędem ludzkim. Zgadzam się. Jednak, żeby pozostać obiektywnym, musimy zacytować też ograniczenia tego badania. Badacze lojalnie wskazują kilka słabych punktów. Przede wszystkim algorytm to model dwuwymiarowy, działający tylko w płaszczyźnie strzałkowej. Aha, czyli oceniamy tylko zgięcie i wyprost. Jeżeli pacjent ma masywne koślawienie kolana w fazie podporu, ten system tego nie wychwyci. Dokładnie tak. Drugim ciekawym ograniczeniem, o którym piszą autorzy, są artefakty pochodzące od ruchomej skóry i tkanek miękkich. No tak, udo to potężny masyw tkankowy. Właśnie. Przy mocnym, twardym lądowaniu pięty na bieżni, brzusiec mięśnia czworogłowego wpada w takie silne, widoczne drżenie. Generuje to falę wibracyjną, która delikatnie zakłóca pracę filtra ucinającego ten ruch translacyjny. To uderzenie piętą to jest świetny punkt wyjścia do głębszej dyskusji. Bo co z pacjentami, którzy wręcz rąbią piętami w podłogę z bólu? Rozważmy przypadek pacjentów z silną sensytyzacją ośrodkową. O, bardzo ważna grupa w naszych gabinetach. Prawda, przez nadmierny ciągły napływ bodźców nocyceptywnych ich rogi tylne rdzenia kręgowego całkowicie się przestrajają. Wywołuje to stan takiego trwałego alarmu w ciele. Efekt jest taki, że chód staje się drastycznie powolny, obronny. Jasne, tacy pacjenci uruchamiają kokontrakcje, bardzo mocno usztywniają nogi, żeby unikać jakiegokolwiek bólu ślizgowego w stawie. W punkt. I w tym momencie ten system napotyka swoją największą barierę.
brak w tym chodzie płynnego wahadła. Badacze to wprost potwierdzają. Zauważają, że u osób ze znaczną niepełnosprawnością dominują niemal wyłącznie uderzenia pionowe pięty o podłoże. Brak tego miękkiego odchylenia kątowego i przetoczenia stopy sprawia, że szun wibracyjny zagłusza sygnał użytkowy. Metoda staje się po prostu nieskuteczna. Podsumowując ten aspekt kliniczny, jeśli mamy młodego sportowca czy osobę po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, która chce wrócić do biegania, ten sprzęt będzie rewelacyjnie obiektywnym narzędziem. Ale u pacjenta po udarze z potężną spastyką ledwo sunącego stopami, ten algorytm po prostu polegnie. I to jest nasze główne przesłanie dzisiaj, ten nasz twardy wniosek do gabinetu. Rzetelna, w pełni obiektywna ocena kinematyki kolana i stawu skokowego jest w zasięgu naszych rąk dzięki ultralekkim akcelerometrom. Wystarczy zadbać o ten odstęp 55 mm na sztywnym pręcie, wymusić 2 sekundy kalibracji w bezruchu i pilnować, żeby chód nie był skrajnie spowolniony. Wiesz, słuchając tej naszej syntezy, przychodzi mi do głowy pewna bardzo prowokująca myśl. Skoro ten mały, 27-gramowy gadżet tak genialnie niweluje te wszystkie matematyczne błędy przy cyklicznym ruchu nóg w jednej płaszczyźnie, to dlaczego jako fizjoterapeuci nie moglibyśmy użyć dokładnie tego samego algorytmu filtrowania różnicowego u pacjentów neurologicznych w warunkach domowych, ale do oceny funkcji kończyny górnej? Wow, to by całkowicie zmieniło postać rzeczy. Wyobraźmy sobie pacjenta w domu, który wykonuje te swoje zalecone, szybkie, celowe ruchy sięgania po obiekt na stole. Gdybyśmy zapięli mu na rękę taki czujnik, moglibyśmy obiektywnie rejestrować płynność i precyzyjne kąty zgięcia łokcia przy każdej interwencji terapeutycznej. Niesamowite. To by mogło wprowadzić telerehabilitację na zupełnie nieosiągalny wcześniej poziom precyzji pomiarowej, bez wydawania majątku na sprzęt z kamerami. Zdecydowanie. Warto zawsze patrzeć trochę szerzej, bo potencjał takich adaptacji technologicznych jest po prostu ogromny. I z tą fantastyczną, inspirującą myślą zostawiamy Was dzisiaj. Dzięki za wspólną kawę i rzetelną dawkę wiedzy. Do usłyszenia przy kolejnej publikacji.